Dzień dobry drodzy Państwo, witam Państwa serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiejszy film będzie o obiektywie, który został mi udostępniony przez firmę Interfoto EU, która jest wyłącznym dystrybutorem firmy TT Artisan na Polskę, a jest to obiektyw 17 mm ze światłem 1.4. Jest to obiektyw, jak Państwo się pewnie spodziewacie, w 100% manualny, nie ma tutaj żadnych elektronicznych kontaktów. Mamy tutaj pierścień ostrzenia, mamy taką śmieszną też grafikę, która pokazuje, jak jest skonstruowany ten obiektyw. Widzicie Państwo? To takie śmieszne jest. I mamy tutaj pierścień przysłony. On sobie oczywiście pięknie cyka, co już Państwu pokazuję, albo dam Państwu próbkę, proszę bardzo, jak pięknie sobie cyka. Zatem fotograficzne ASMR zaszło. Co chciałam Państwu powiedzieć o tym pierścieniu przysłon, bo jest to bardzo fajne i nie mam tego na przykład w tej 25 f2. Tutaj każda zmiana przysłony to są 2 kliknięcia. Z 1.4 mam klik i jestem na 2. Żeby przejść na 2.8, klik, jestem na 2.8. Na 4, klik, jestem na 4. I tak do końca, do każdej przysłony, do każdej wartości przysłony, jak chcemy przejść, to są 2 kliknięcia. I jest to o tyle fajne, że można sobie wyrobić taką trochę pamięć mięśniową i bez spoglądania na obiektyw wiedzieć, jaką przysłonę akurat mamy. Tutaj ten pierścień ostrzenia chodzi sobie bardzo przyzwoicie. On ostrzy z dość bliska, bo z 0,2 metra, jak Państwo widzicie. Natomiast nie są to super... Zdjęcia są rozmyte, bo jest to obiektyw 1.4, natomiast nie jest to obiektyw makro na pewno. No i jest to też ogniskowa 17, więc nie uzyskamy takiego jakiegoś super przybliżenia. Obiektyw sam w sobie jest dla mnie trochę zaskakująco duży. Dlaczego zaskakująco? Bo ja mam tą 35, która wygląda niemal identycznie, jak Państwo tutaj zobaczycie. I też jest 1.4, ale jak widzicie, drodzy Państwo, ta 35, specjalnie jej dekielek ściągam, żeby było widać, jak jest, o ile jest mniejsza, jest zdecydowanie mniejsza niż ta 17 i zdecydowanie lżejsza dzięki temu. Ten obiektyw, ponieważ jest cały wykonany z metalu, rzecz jasna, no to on na takim aparacie jak EPL 7, on bardzo ciągnie nam do przodu, no bo jest po prostu ciężki. Nie dość, że jest ciężki, to jest długi, więc ten środek ciężkości nam się przesuwa tutaj dość znacznie. No i ten obiektyw jest w związku z tym taki dość ciężkawy do noszenia. Na EPL 7 nie jest może niewygodny, ale nie jest to najwygodniejsze, co na EPL 7 miałam zapięte. Ja głównie go używałam na EM5, która nas teraz nagrywa, w związku z tym nie widzicie go Państwo na EM5 i tam jest ok, ale też ciągnie aparat do przodu. Jest to zdecydowanie najbliższa konkurencja tej Sigma 16 ze światłem 1.4, która ma autofokus, ale jest bardzo dużym obiektywem. Ona to myślę, to będzie taka gdzieś. To jest bardzo, bardzo fachowo Państwu pokażę, jak wydaje mi się wygląda Sigma, której nigdy w życiu nie miałam w ręku, ale widziałam, jak wygląda w porównaniu z 30, którą miałam na przykład, i jest to naprawdę bardzo duży obiektyw, więc widać, ta szerokokątność powoduje, że te obiektywy muszą być trochę większe. Choć jak pomyślę sobie o 10, którą miałam ze światłem 2, no to ona niekoniecznie była dużo większa od tego. Ja ją mam gdzieś jeszcze, to dajcie Państwo mi proszę sekundkę, ja po nią skoczę, bo właśnie to mnie teraz zastanowiło. Drodzy Państwo, jest też 10 i ona faktycznie jest większa, ale jakbym ściągnęła jej ten kaptur, czyli tą osłonkę przeciwsłoneczną i tutaj dekielek z tyłu, to zobaczcie Państwo, na długość te obiektywy są niemal identyczne. On jest zdecydowanie takim grubszym obiektywem,
ale na długość są identyczne, więc widać, a to jednak jest 17, a to jest 10. Więc może niekoniecznie musiałby być taki długi ten obiektyw, żeby nadal być szerokokątnym, ale no, ja się na tym nie znam, to tylko takie moje spostrzeżenie, że po prostu on jest duży, ten obiektyw. Tą 10 jeszcze mam, drodzy Państwo, bo Interfoto EU, jak mi udostępnia obiektywy, to zazwyczaj jest to paczka z 3 i tutaj właśnie była 3 czy 2 i tu w paczce było zazwyczaj, ponieważ stało się to dwukrotnie. Tu w paczce akurat była 75, ta 10 i ta 17. Dobra, drodzy Państwo, to jeśli chodzi o ostrzenie, ja bardzo lubię te City Artisan, te takie nie za grube pierścienie ostrzenia. Bez problemu można je znaleźć i złapać. Co więcej, jest to bardzo wygodne w rękawiczkach, czy no w rękawiczkach teraz jak jest zimno, bo jakby człowiek się nie zastanawia, który pierścień złapał, bo one są tak daleko od siebie i obydwa są dość cienkie, że nie ma wątpliwości, co akurat trzymamy w ręku. Ja lubię też to, że pierścień przysłon jest tutaj, a nie tak jak właśnie w 10, którą tutaj przyniosłam, że jest przy mocowaniu do aparatu. To jest według mnie dużo wygodniejsze rozwiązanie, jeśli chodzi o zmianę przysłony. Ale to oczywiście według mnie. Co, drodzy Państwo, jeszcze zauważyłam w tym obiektywie, jak wszystkie obiektywy z City Artisan, które miałam dotychczas, ta nieskończoność nie była na nieskończoności. Tak tutaj jestem prawie pewna, prawie robi różnicę, drodzy Państwo, bo ja już troszkę mam umierające oczy, ale tutaj wydaje mi się, że ta nieskończoność na nieskończoności jest i ja generalnie większość zdjęć, które Państwu pokażę, robiłam tak, że miałam go ustawionego na nieskończoność, w ogóle się nie bawiłam w ostrzenie, tylko sobie tam regulowałam przysłonę, jeżeli miałam taką potrzebę. Wiadomo, jeżeli chciałam zrobić coś z bliska, no to wtedy sobie tą ostrością pomanipulowałam, ale głównie to robiłam na nieskończoność i na przykład na przesłonie 5-6 bądź przesłonie 4, w zależności ile było światła. I tak to sobie szło. Co jeszcze mogę o tym obiektywie powiedzieć? Teraz Państwu pokażę takie jedno zdjęcie. Ono w żaden sposób nie jest rewelacyjne, ale to było takie jedno z pierwszych zdjęć testowych, na którym ten efekt, o którym Państwu chcę powiedzieć, widać, że ten obiektyw czasem, ja nie wiem od czego to zależy, ale daje taki efekt bardzo retro. I tutaj na tej jarzębinie, która nie jest do końca super ostra, jest zaszumiona, bo to już było naprawdę ciemno, ale widać te rozmycia, które są w tle, że tam dzieje się takie trochę retro szaleństwo. Nie wiem, czy Państwo to widzicie, czy nie. Ja to widzę, a przynajmniej wydaje mi się, że coś takiego widzę. Całkiem fajne robi gwiazdki, co też Państwo teraz już pewnie widzicie na zdjęciach, na zdjęciu, które Państwu pokazuję. I generalnie jest bardzo przyjemnym obiektywem, gdyby nie to, że jest po prostu ciężki. I jak na taki obiektyw do noszenia na co dzień, to dla mnie jest za ciężki po prostu. Przez to, że tak ciągnie do przodu, że jest taki długi, nie jest dla mnie najwygodniejszy. Gdybym, nawet jak go miałam zapięty, bo wszystkie zdjęcia, które Państwo zobaczycie, będą z M5, więc nawet jak go miałam zapięty na M5, to i tak ciążył. Może ciągnął do przodu. No i to dla mnie fajne nie jest, być może dla Państwu nie przeszkadza. I wydaje mi się, że dla mnie 17 nie jest moją ulubioną ogniskową. Jest ona bardzo użyteczna, bo wielokrotnie się sprawdza i za jakiś czas wjedzie sobie film na kanał o fotografii nocnej i tam będę używać 17, nie tej, ale olympusowej 17, z którą próbujemy się poznać i już od jakiegoś czasu sobie z nią tutaj chadzam. No to jest mi z nią dużo wygodniej niż z tym obiektywem, bo on jest po prostu ciężki. Myślę, że byłby fajny do filmowania z racji tego, że mamy tutaj takie ładne manualne ostrzenie, jest ta płytka głębia ostrości, żeby zrobić takie jakieś przejście z jednego do drugiego, to mógłby się fajnie spisać. Natomiast, no drodzy Państwo, ja filmowcem nie jestem, więc
Do końca nie wiem. Nie wiem, jak ta klikająca przysłona dla filmowania się ma. Czy warto go nabyć? No drodzy Państwo, tutaj cena robi ogromną różnicę, bo nowy ten obiektyw kosztuje odrobinę ponad 600 zł, co stanowi prawie połowę ceny używanego Olympusa 1.7. To tak w perspektywie, żeby sprawę 1.8, przepraszam, Olympusa, żeby sprawę ustawić. Jeśli chodzi o cenę Sigmy, Sigma nowa kosztuje około 1700-600 zł. No więc znowu tutaj mamy o 1000 zł mniej tak naprawdę za nowy obiektyw. Sigmę używaną można dostać za jakieś 1100-1200 zł, w zależności kto sprzedaje. No to wtedy ten nowy nadal kosztuje połowę, ale szukając cen znalazłam też ogłoszenia już używane za 350 zł na przykład. No to obiektyw 1.4 o tak uniwersalnej ogniskowej za 300 zł, gdzie nie potrzebujemy żadnego adaptera, jest cięższy, to prawda, jest ostrzenie manualne, to prawda, ale ponieważ jest to tak krótka ogniskowa, 17 mm, to można ustawić sobie na nieskończoność, ustawić sobie na 5-6 i mieć aparat point and shoot. Troszkę tak jak z 10 robiłam. Także ja, drodzy Państwo, go polecam trochę umiarkowanie ze względu na właśnie ciężar do Micro 4.3, bo on jest zaprojektowany pod aparaty APS-C, jak zresztą wszystkie obiektywy TT Artisan. I na nim to trochę czuć, bo po prostu ciągnie, jest cięższy. Natomiast jeśli chodzi o jakość obrazu, to 1.4 nie jest dramatycznie ostre, ale dla takiego amatorskiego użytkowania myślę, że jest wystarczające. Zobaczycie Państwo zaraz resztę zdjęć i sami będziecie mogli ocenić, czy to jest obiektyw, który Państwu będzie odpowiadał. Jest oczywiście, tak jak wszystkie te obiektywy, które dotychczas miałam z TT Artisan, jest kapitalnie zrobiony, bo tutaj wszystko pasuje, wszystko jest idealnie spasowane. Tu nic nie trzeszczy, nic się nie telepie, nic nie odstaje, nic nie... No, po prostu bardzo dobrze zrobiony obiektyw. Więc jeżeli macie Państwo możliwość go nabyć, chcielibyście spróbować może ogniskowej 17 mm na Micro 4.3, czyli odpowiednik około 35-34, czyli taki typowo streetowy, to myślę, że to jest bardzo dobra opcja. Ja sobie zostanę przy moim Olympusie, o którym Państwu pewnie kiedyś opowiem, jak się już lepiej poznamy. Natomiast ten serdecznie mogę polecić. Przy czym moja ulubiona ogniskowa to nie jest. To nie jest jeden z tych obiektywów, w którym ja się na przykład super świetnie bawiłam, bo super świetnie się bawiłam 10, bo była to ogniskowa, której nie znam, która była dla mnie nowa, która jest szeroka i wymagająca i ten obiektyw chętnie bym sobie zostawiła. Kapitalnie się bawiłam z 75 ze względu na to, jak wyglądał obraz i jak szybko ostrzył, no i jaki to jest obiektyw. Natomiast ten nie wzbudził większej mojej sensacji, pewnie dlatego, że jest to po prostu bardzo standardowa ogniskowa 35. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, zapraszam na resztę zdjęć.
Zapraszam Państwa na kolejne filmy. Następne będą z nieco bardziej ekscytujących lokalizacji. Drodzy Państwo, niebywałe. Wyjdziemy w końcu z Bytomia i z mojego biurka. Zapraszam serdecznie, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do polajkowania. Do usłyszenia niebawem.